Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Acho, kapitan poliestrowych kapeluszy i zanim przejdę do tematyki dzisiejszego filmu, czyli ranking openingów z One Piece, wszystkich 28 plus jeszcze są openingi bonusowe, chciałbym złożyć pewne wyjaśnienia. Tak się składa, że ten film miałem już nagrać w lutym tego roku. Dobrze pamiętam? W lutym? Chyba tak. Mogę wam tutaj wrzucić screen z pliku, który miałem już przygotowany, bo ten ranking ułożyłem sobie w lutym. Już wtedy przesłuchałem wszystkie openingi. W zasadzie no większość z nich znałem, chociaż jak oglądałem One Piece, to kazaliście mi skipować niektóre openingi, bo tam były spoilery, więc dopiero po obejrzeniu całego anime nadrobiłem sobie te openingi, które wcześniej przewijałem. Natomiast to był film, który już miałem zamiar nagrać pół roku temu. Tylko że w drodze powrotnej do domu, jak już byłem gotowy, żeby zacząć nagrywać dla was to wideo, zgubiłem drogę i spytałem o trasę takiego gościa w zielonych włosach, no i jak się okazało, delikatnie mówiąc, minął się z prawdą, więc podróżowałem po szerokich wodach oceanów i mórz, żeby wrócić tutaj do was, ale jestem z powrotem, mam przygotowany ten ranking i mało tego, na dobre wyszło, ze względu na to, że wczoraj usiadłem sobie na spokojnie, przesłuchałem wszystkie openingi jeszcze raz, ponaprawiałem trochę tę listę, zaktualizowałem ją, no i dodałem też openingi 27 i 28, które wiem, że są tymi openingami najnowszymi. Ja w opisie tego filmu wrzucę wam linki do filmów na YouTubie, gdzie możecie obejrzeć sobie te openingi, jeżeli nie będziecie wiedzieli, o którym mówię. Ja oczywiście wam ich tutaj nie mogę pokazywać ani puszczać muzyki, bo jest ona objęta prawami autorskimi, ale znalazłem taką tier listę, która będzie wam pokazywać tytuły, numer openingu, no i kadr, więc prawdopodobnie więksi fani będą wiedzieli od razu, o jaki opening chodzi. Natomiast ja sobie będę je tutaj przypominał, bo na drugim monitorze mam otwartą właśnie kartę z tymi filmami, więc tę tier listę już ułożyłem świadomie, natomiast są rzeczy, o których chciałbym sobie przypomnieć, jak będę oglądał te openingi, to raczej w kwestii przypomnienia, nie jakiegoś tam poznania, bo tak jak mówię, tier lista jest już ułożona, dzisiaj po prostu wam ją przedstawię. A zatem, zaczynamy od openingu oczywiście pierwszego, We Are, kultowy opening i powiem wam, nie będę tutaj owijał w bawełnę. Myślę, i to jest niczym nie podparte, natomiast jestem wręcz pewien, że większość fanów One Piece uwielbia ten opening. Myślę, że gdyby nie było tak, że fani go uwielbiają, to nie byłby on remiksowany, 1000 odcinek One Piece nie miałby tej alternatywnej wersji We Are, więc myślę, że tutaj wszyscy się zgodzą, że jest to opening legendarny, ale to jest też piosenka, która tak głęboko weszła mi, powiedzmy, w krew, że ja sobie, mimo tego, że One Piece od jakiegoś czasu już nie oglądam, nadrobię sobie spokojnie wszystko. Czytałem mangę, ale potem po jakimś czasie przestałem i anime też przestałem oglądać, więc myślę, że po jakimś czasie nadrobię. Ale to jest melodia, którą od czasu do czasu sobie nucę. To jest jeden z niewielu openingów w ogóle, który sprawia, że chciałbym wrócić do One Piece, że tęsknię za tym światem. Absolutny tier S i gwoli ścisłości. To nie jest tak, że oceniam tylko i wyłącznie aspekt nostalgii, bo to też jest tutaj ważne, ale animacja w tym openingu jest świetna jak na tamte czasy, no i piosenka jest absolutnie genialna, kultowa i mimo tego, że nie oglądałem wszystkich anime na świecie, nie oglądałem nawet Naruto, mam zamiar sobie tam za jakiś czas nadrobić na Kiku. Teraz oglądamy Bleacha, jeśli nie wiecie. Co niedzielę o 18 spotykamy się u mnie na Kiku, więc myślę, że na inne anime też przyjdzie czas, ale to jest jeden z kultowych, najbardziej kultowych openingów chyba w historii anime, więc nie ma innego miejsca niż tier S. Numer 2, czyli Believe, a w zasadzie nawet nie wiem, czy to jest Believe, czy Believe in Wonderland. Drugi opening, który mimo tego, że animacja w nim jest momentami bardzo dobra, a momentami są tam pokazane statyczne kadry, to też wpływa trochę na ocenę, to ta piosenka jest jedną z moich ulubionych i myślę, że to jest kwestia tych, mam wrażenie, takich syntezatorów nawiązujących do muzyki lat 90. Bardzo kojarzy mi się ta piosenka, ten opening pod kątem muzycznym z soundtrackiem chociażby z Initial D, czyli też z serii z lat rozpoczętych w latach 90. Anime jest bodajże 98. To anime o samochodach, o wyścigach, no nie? I to był opening, który bardzo rzadko pomijałem. Mimo tego, że czasem oglądałem na przykład 10, 15, może nawet 20 odcinków naraz, to pamiętam, że zawsze lubiłem go sobie posłuchać, bo ta piosenka jest niesamowita i ta pani, która śpiewa, też emanuje taką energią, że aż chce się oglądać dalej. Jeden z fajniejszych openingów, mimo tego, że dość prosty, no bo tam nie ma, powiedzmy, żadnej kreatywnej bomby, że tak powiem. Natomiast jak na tamte czasy uważam, że spełnia swoją rolę i nawet do dzisiaj buja. Więc ze względu na to tier A. To nie jest ten sam tier legendarności co tier S,
ale uważam, że niżej absolutnie go nie mogę dać. Okej, opening trzeci, czyli Hikari E. Ja się sugeruję tutaj tymi tytułami, bo część tytułów znam, ale te późniejsze, tak jak mówię, openingi pomijałem, więc nie są one w mojej pamięci aż tak bardzo odciśnięte. Natomiast ten opening trzeci, czyli w którym na początku pan lektor coś tam mówi, coś tam sekaj. Sekaj, coś tam, po japońsku, srototutu. To dla mnie dodaje dodatkowego klimatu. Uwielbiam też opening We Are, pierwszy, ze względu na to, że na początku mamy ten wstęp. Lektor nam, narrator w zasadzie mówi nam o tym, jak się prezentuje historia. I podoba mi się to, że w trzecim openingu mamy podobną sytuację, ale tutaj jest wszystko. Animacja jest genialna, bo bardzo szybka animacja przedstawiająca nam sceny na statku, jeszcze wtedy na Going Merry, wszystkie postacie, tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, no i piosenka jest też genialna. Więc ja bym powiedział nawet, że ten opening jest jeszcze lepszy niż opening numer 2, ze względu na to, że tak jak w dwójce mieliśmy trochę statycznych kadrów, ten trzeci mam wrażenie, że po prostu dostarcza po całości, dostarcza na całej linii, ale w moich oczach trochę mu brakuje do tego, żeby wejść do takiego statusu openingu legendarnego, który myślę, że jest zarezerwowany, albo takich po prostu genialnych, takich arcydzieł, które bym umieścił w tierze S, więc to będzie, od razu wam mówię, wysoki tier A, ale nadal tier A. Opening numer 4, czyli Bon Voyage. Piosenka jest przyjemna, uważam, że jest taka przygodowa, budująca poczucie zbliżającej się przygody, niekoniecznie zarażająca jakąś chęcią zobaczenia epickiej walki, zwłaszcza też, że mamy tam perypetie na statku, mamy też taki klimat, powiedzmy, plażowy, wakacyjny, przygodowy, więc uważam, że pod tym względem tematyka tego openingu jest trochę monotematyczna. Nie mówię, że to jest minus, ale trochę różni się chociażby to od tego Believe, gdzie mieliśmy bardzo energetyczny opening, sceny walki. No tutaj mamy raczej taki nastawiony na przygodę, natomiast tak jak uważam, że jest tam kilka kwestii ciekawej choreografii, chociażby te takie kolorowe postacie biegnące obok siebie, jakby to były wycięte kartki, też poruszające się oczywiście. Tak, są też elementy tam CGI, które ogólnie w openingach uważam, że nie powinny się znajdować. Te elementy, w których widzimy na przykład statek, który sobie płynie po morzu i ta kamera tak spływa wokół niego, zbliża się i pokazuje go od przodu. Nie sądzę, żeby opening, w którym mamy 1,5 minuty animacji, był miejscem, w którym mamy 15 sekund jakiegoś komputerowo wygenerowanego obrazu. Natomiast rozumiem, że to był początek lat 2000, początek XXI wieku, więc to była nowa technologia i wtedy to pewnie był efekt wow. Dzisiaj patrzę na to z perspektywy gościa, który raczej wolałby ręcznie rysowaną animację, natomiast nadal to jest poprawny opening i ze względu na to ląduje w tierze B. Opening numer 5, czyli Kokoro no Chizu. Powiem wam, że tutaj jest... mam trochę ambiwalentne odczucia do pewnych scen, bo tutaj znowu mamy początek, może nie sam początek, bo opening zaczyna się świetnie. Ten refren, którym piosenka się zaczyna i ten refren jest potem jeszcze obecny dalej w utworze. I mamy tam świetne przebitki ze scen, z Enies Lobby, w zasadzie chyba jeszcze nawet z Water 7, więc generalnie ten opening też i w ogóle jest pierwszym openingiem, który nie jest w tym starym formacie 4:3, więc też jak zobaczyłem go pierwszy raz, powiem wam, że trochę trudno byłoby mi się do tego przyzwyczaić, bo przyzwyczaiłem się do tego starego formatu, ale bardzo szybko go polubiłem. Zasiewał we mnie takie nasiono energii. Mimo wszystko jest też tam ten element CGI, który jest w zwrotce. Na samym początku widzimy Going Merry po przejściach i ta kamera też płynie, chociaż to CGI jest troszeczkę lepsze, bo tam Going Merry spada, są rozbryźnięte fale. Natomiast ja tutaj trochę daję kredyt zaufania, nazwajcie to jak chcecie. Trochę przymykam na to oko ze względu na to, że piosenka to jest coś, co ciągnie ten opening, no i w momentach, w których mamy refren, bardzo, bardzo energetyczny, zachęcający do oglądania opening, więc myślę, że tutaj jakby on spełnia swoją główną rolę. I ze względu na to jestem też w stanie go umieścić w tierze A. Pewnie się zastanawiacie, czy będą jakieś openingi niżej, no bo ja tutaj po prostu wszystko póki co chwalę. Będą. Niedługo do takich przejdziemy i myślę, że w zasadzie teraz do takich przejdziemy. Czyli opening numer 6, Brand New World. Brand New World zaczyna się, na początku przynajmniej tego openingu, jest scena, w której znowu widzimy, po raz trzeci już widzimy, to ujęcie komputerowo wygenerowane na Going Merry płynącą po szerokim morzu. Ile można? Ja rozumiem, że byłoby może w waszych oczach niesprawiedliwe oceniać
to CGI gorzej niż tamte CGI, ale też patrzę na kontekst historyczny. To nie jest opening, w którym pierwszy raz mamy CGI, więc oni chcą się pochwalić, powiedzmy. Tak jak Bon Voyage w czwartym openingu mieliśmy ten element CGI, okej, powiedziałem, może chcieli coś wypróbować. W piątym też mieliśmy element CGI, ale wyglądało ono nieco lepiej, plus mieliśmy też ten moment, kiedy statek spadał w morze i mieliśmy trochę inną animację. Okej, spoko, drugi raz to samo, ale niech będzie. No ale po raz kolejny CGI, które tym razem wygląda moim zdaniem tragicznie. Piosenka ciągnie ten opening do góry, bo jest w porządku, tylko że tutaj moim największym problemem w tym openingu jest animacja. Mam wrażenie, że kilka scen animował Naoki Tate, czyli gość, którego ja za bardzo prac nie lubię. Doceniam jego kunszt, doceniam jego styl, ale to nie jest coś, co trafia w moje gusta. Mam wrażenie, że animacja jest leniwa, że jest nudna i nie zachęca do tego, żeby oglądać dalej, bo tak naprawdę najciekawsze są tam przebitki, które są przebitkami z anime, więc nie są zrobione na potrzeby jakby stricte openingu. W piątym openingu też mieliśmy przebitki, ale mam wrażenie, że one były tak dynamicznie zmontowane i były przeplatane z oryginalną animacją, że to grało. W szóstym openingu to mi średnio grało. Natomiast to nadal jest w porządku opening, nie spisywałbym go na straty, ale jest niżej niż te poprzednie, więc wrzucam go do tieru C. Opening siódmy to jest ta wersja We Are, którą śpiewają Słomkowe Kapelusze, więc tutaj oczywiście trudno byłoby to wrzucić gdzie indziej niż do tieru S. To jest specjalny opening, więc tutaj też trzeba to brać pod uwagę, że nie ma tutaj nowej animacji, ale jest to tylko nowość ze względu na warstwę muzyczną. Mimo wszystko doceniam ten specjal. W pewnym sensie mógłbym stwierdzić, że jest to trochę granie na nostalgii, ale tak naprawdę to nie było wtedy jeszcze aż tak bardzo nostalgiczne, jak dzisiaj bym powiedział. Tak mi się wydaje, że po 6 openingach, 7, który nawiązuje do pierwszego, może już wtedy jakaś ta nostalgia była. Ja wtedy One Piece oczywiście nie oglądałem, ale bardzo podoba mi się wykon tego utworu. Uważam, że został on wykonany świetnie i słysząc głosy postaci, które śpiewają pierwszy opening, mam te same uczucia, co podczas oglądania pierwszego openingu. Spełnia on swoją rolę i fakt też, że on wygląda dokładnie tak samo jak tamten, a te czerwone pasy, znaczy te czarne pasy, jakby ze względu na zmianę formatu zostały, nie został ten opening jakby rozciągnięty jakoś sztucznie czy coś w tym stylu, no to też jakby działa na nostalgię, więc jakby te wszystkie argumenty, które były przy pierwszym openingu, stoją przy 7, mimo wszystko pierwszy, no to jest coś, co jest pierwowzorem, więc tutaj trudno byłoby zrobić to w taki sposób, że jakby 1 dałbym pod 7, nie? Podczas kiedy 7 tak naprawdę czerpie z 1, ale swoją rolę spełnił. Opening numer 8, czyli Crazy Rainbow. Nie będę ukrywał, nie będę owijał w bawełnę, piosenka mi średnio siedzi. Mam wrażenie, że tamten czas, no podejrzewam, że jeśli tutaj mamy napisane, że We Are, czyli opening 10, zremiksowany w 2008 roku, czyli co, to jest, nie wiem, 10-lecie anime? Nie pamiętam jak tam to wyglądało, czy to było w związku z 10-leciem anime, czy ilość tam leciem, czy z jakiejś innej specjalnej okazji zrobili remix. No to były te czasy, w których mam wrażenie, że może wtedy bardziej popularna była taka muzyka ska. Tutaj mamy miks takiego ska z jakimś lekkim rockiem. Nie powiedziałbym, że może alternatywnym, nie wiem. Nie siedzi mi za bardzo ta piosenka. Tak jak nie siedzi mi to, że tutaj sąsiad znowu puka, ale to zdarza się. No każdy lubi popukać raz na jakiś czas. Znowu mamy chamskie CGI i tym razem jest ono karykaturalne trochę. Nie wiem, mam wrażenie, że to już jest przesada, że każdy opening miał statek płynący po prostu w CGI po morzu. No jakby oni nie mieli pomysłu na to, żeby jakoś inaczej zagospodarować te 10 sekund. Opening każdy tam mniej więcej trwa 1,5 minuty i oni chyba budżetowo chcieli wrzucić jakiś komputerowo wygenerowany statek, żeby na początku jak się zwrotka rozpoczyna, zanim perkusista zacznie nakurwiać w bębny, no to mamy coś spokojnego. Płynie sobie stateczek i oni tam na plaży biegają. Średnio mi siedzi ten opening. Nie podoba mi się, chociaż muszę przyznać, że jedna rzecz jest fajna. To nie jest tak, że ten opening mi się totalnie nie podoba. Początek jest ładny, dość kreatywnie rozrzucone te literki, a w zasadzie nawet nie tyle co literki, no literki też, ale ten, chociaż nie, Luffy to tam oznacza, że I, no nie? Ten logo One Piece. Więc to logo One Piece jest porozrzucane po plaży. To akurat jest bardzo fajne i ze względu na to nie daję go do tieru D, ale to jest nadal dla mnie tier C. Powiem tak, są openingi, których nie lubię, które mi się nie podobają i są to openingi, które trafią do tieru D. Tier C
to są openingi, które po prostu pod jakimś względem mi nie siedzą, ale to nadal nie nazwałbym tego jakimiś złymi openingami, czy openingami, które mi totalnie się nie podobają, więc dla takich zarezerwowany jest tier D. Spokojnie, nie mówię o openingu 9, czyli Jungle P, natomiast kilka gorzkich słów muszę powiedzieć. Jakby wam to powiedzieć, nie siedzi mi ten opening. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to piosenka jest w porządku do momentu, kiedy nie ma tej wstawki rapowej. Mam wrażenie, że tamte czasy, że okolice roku 2010, 8, 6, to był taki okres, w którym ta muzyka była dość eksperymentalna i tam to słychać. I dzisiaj z perspektywy człowieka, który żyje w 2025 roku, to nie jest atrakcyjne, żeby do takiej piosenki, która jest piosenką melodyczną, gość sobie śpiewa, jest elegancko, wszystko dobrze chłopaki robią, pozdrawiam chłopaków z Legnicy, wchodzi jakiś typ i sobie coś tam rapuje przez 5 sekund i to totalnie mi burzy odbiór tej piosenki. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam. Jeśli chodzi o warstwę animacji, tam było dużo statycznych kadrów, trochę leniwej animacji, leniwego grania tłem. Postacie sobie po prostu biegały na green screenie, a w tle przesuwało się na przykład mapa się przesuwała, albo jak były sceny, w których coś tam się działo na pierwszym planie, to postacie w tle się w ogóle nie ruszały, więc trochę było takiej leniwej animacji, trochę CGI. Z tego względu umieszczam ten opening również w tierze C. Zastanawiam się, czy wyżej niż Crazy Rainbow, chyba piosenka, jeśli uciąć ten element rapowy, to Jungle P jako piosenka podoba mi się bardziej, więc to jest chyba ważniejsze niż to, bo Crazy Rainbow ta piosenka mi się aż tak bardzo nie podobała, więc myślę, że tutaj zrobimy tak, że 9 przed 8. No ale okej, jest opening 10, czyli ten remix We Are z 2008 roku. Moim zdaniem We Are to jest element kultury, być może w społeczności One Piece też taki dość, nie powiedziałbym, że temat tabu, bo to jest złe określenie, ale taki pewien rodzaj świętości, z którym obchodzić się trzeba bardzo delikatnie, bo to jest dziedzictwo One Piece, a w 2008 roku ten remix po prostu tę piosenkę zmasakrował. To jest totalna masakracja, to jest wzięcie legendarnego openingu, położenie go na stole u rzeźnika. Tak jak animacja w pierwszym openingu miała swój wyraz, opowiadała jakąś historię, była dynamiczna i płynna, tak nawet tutaj animacja nie siedzi, bo jest zrobiona w sposób leniwy i bardzo taki generyczny. Niczym się ona nie wyróżnia. Jest kolejnym openingiem, w którym postacie są razem, biegną razem, w tle przewijają się jakieś obrazki, ale ta piosenka to jest autentyczna katastrofa, to jest masakracja. Gdyby tutaj był tier E, to myślę, że tutaj można byłoby wrzucić to do tieru E, pomijając w ogóle tier D, ale nie zrobię tego. To jest jeden z najgorszych openingów i przykro jest patrzeć na to, że to jest remix tak legendarnej piosenki, jaką jest We Are. No ale cóż. I trochę się zastanawiałem, gdzie umieścić opening 11, czyli Share the World, czyli opening dość specyficzny, jeśli chodzi o muzykę, bardzo eksperymentalny. Mam wrażenie, że to jest jakiś pijany Justin Timberlake, który dogadał się z jakimś kurwa Asherem i zrobili sobie challenge, żeby nagrać piosenkę w pół godziny. Przepraszam wszystkie osoby, którym ta piosenka się podoba, to jest kwestia oczywiście gustu. Nie wiem, który opening jest gorszy. Obu nienawidzę równo. Oba są totalnie gówniane. Wybierzcie sobie, który chcecie. Czy bardziej waszym zdaniem gówniane jest to, jak spieprzyć legendarny opening, czy od zera zrobić jakieś gówno? Nie wiem, co tutaj mógłbym pozytywnego powiedzieć na temat obu tych openingów. Jest dla nich zarezerwowany tier D. Szczerze powiem, nawet chyba zmienię kolor tego tieru na tier czarny. Nie ma brązowego jak jakieś... może zrobimy szary, żeby było widać, że to jest D. Także niech będzie, że różnią się troszkę kolorystycznie tutaj te tiery od siebie, żeby nie było tak, że między D a C jest taka sama różnica jak między B a A albo A a S. No nie, jest różnica. D to jest śmietnik. I teraz powiem wam coś przykrego. Następne czy mogę powiedzieć kilkanaście? No nie. No następne około 10 openingów, oczywiście z jakimiś wyjątkami, to jest totalna miałkość. To jest cały czas, mam wrażenie, granie na tej samej płycie i to są openingi kompletnie, jakby to powiedzieli po angielsku, forgettable. Takie do zapomnienia. Oczywiście są piosenki lepsze, na przykład ta Kaze wo Sagashite. To jest piosenka, która powiedziałbym, że mi siedzi, że jest przyjemna, ale biorąc pod uwagę to, co było wcześniej,
opening numer 3 nawet, czy opening numer 2, tam nie ma tej samej energii. To jest taki neutralny tier B, One Day, czyli opening, w którym Luffy sobie biegnie do Ace'a. To jest tak samo tier B. Okej, moment, w którym widzimy, jak Luffy biegnie przez to pole i potem spotyka się z Ace'em, to jest akurat ciekawe, ale to, co się dzieje w międzyczasie, znowu statyczne kadry, znowu jakieś przebitki z anime, mam wrażenie, że tam jest zero kreatywności. I dlatego mówię, że większość tych openingów jest na jedno kopyto. Postacie, cała ekipa biegnie! Albo wiecie, co jeszcze było chujowe w tym openingu Share the World? To było chyba, tak? To był ten, który chciałem zhejtować? Czy to był Jungle P? Tam był taki moment, w którym postacie są pokazywane i nagle jest ich imię wyświetlone. To jest... Sorry. Dla mnie to jest cringe. Trochę żenujące to jest w moich oczach. Jakby nie mam argumentu, który sprawia, że mógłbym wam to dobrze wyjaśnić. Dlaczego uważam, że jest to żenujące. Mam wrażenie, że to jest taki jeden z najbardziej klasycznych, ale już takich bardzo przemielonych motywów, że zwłaszcza, że w ekipie Luffy'ego w tamtym momencie było, nie wiem, 9 osób, już jak był Brook, no nie? No to bez Jinbeya był 9 osób, więc każdy przynajmniej dostaje, nie wiem, 3 sekundy, więc mamy już praktycznie pół minuty z tego openingu po to, żeby pokazać, jak postać tam chyba robi jakieś fiku-miku i pokazuje się Brook. Chopper, dajesz strzykawkę w dupę, Chopper. Usopp, sra w gacie, bo się boi, Usopp. No i... Ja jestem, kurwa, po 600 odcinkach, ja wiem, jak te postacie mają na imię. Chcę zobaczyć coś ładnego, coś, co sprawi, że będę najarany na to, żeby oglądać te ich przygody. I akurat pod tym względem taki opening jak One Day, pokazujący to, co się dzieje autentycznie w anime obecnie, sprawia, że chciałbym poznać tę historię dalej. A takie jakieś gówno, które pokazuje mi, jak postacie mają na imię... Sorry, może się trochę za bardzo nakręcam. Opening 14, czyli Fight Together. Tutaj mamy już motyw, który bardzo mi się podoba, bo ten opening opowiada pewną historię. Luffy tam stoi przy tym kamieniu, na kamieniu jest jego kapelusz, w międzyczasie są te przebitki z jego historii z różnymi bohaterami, jak bił się z Usoppem i tak dalej, jak ratował Nami. No i ta scena na końcu, jak Ace go popycha. Piosenka jest w pewnym sensie energetyzująca, bo jej tempo jest dość wysokie, ale nie ma tam ciężkich instrumentów, więc nazwałbym to taką piosenką inspirującą. W pewnym sensie, tak jak Ace, właśnie popychającą do przodu, może trochę emocjonalną, ale ten opening opowiada historię, robi to poprawnie. Natomiast to nie jest opening, który we mnie osobiście wywoływał aż tak duże emocje jak poprzednie, więc ze względu na to umieszczam go w tierze B, ale to jest bardzo wysoki tier B i uważam, że jest lepszy znacznie niż te, które tutaj są obok niego, dlatego odnośnie tej pozycji akurat jestem dość pewny. Opening numer 15, czyli We Go. Myślę, że tutaj też dużo będzie fanów tego openingu ze względu na to, że wykonuje go ten sam pan, który wykonuje kilka innych openingów i przede wszystkim opening pierwszy, czyli We Are. Mianowicie chodzi o opening We Go. Są tam dobre i są tam słabe momenty. Chociażby jeśli pamiętacie ten opening, to pewnie będziecie wiedzieli, od czego chcę zacząć. Znowu ten element, gdzie widzimy imiona postaci, totalnie bez sensu. Znowu mamy CGI. Są też leniwe momenty animacji, kiedy mało się dzieje, są tylko jakieś kadry pokazywane, nie ma tam zakrzty kreatywności, ale jest to też przeplatane z momentami świetnymi, które uważam, że w openingu powinny być jak najczęściej. Czyli synchronizacja ekranu, tego co się dzieje na ekranie, animacji z piosenką, z muzyką. Mamy to na samym końcu, kiedy jest Ichni, Sunshine i mamy pokazywane postaci, raz, dwa, trzy, cztery, potem raz, dwa, trzy, cztery, no i Luffy na samym końcu, jego ekipa oczywiście, załoga jest pokazywana, więc uważam, że na samym końcu jest to zanimowane świetnie i to pod kątem animacji ciągnie ten opening do góry. Ale piosenka jest tak dobra, że jestem w stanie wybaczyć te rzeczy, które mi się nie podobały, czyli to pokazywanie imion, CGI, którego nie było aż tak bardzo dużo, ale było i uważam, że mogliby darować sobie. Znaczy, podejrzewam, że tutaj animatorom się nie chciało milionowy raz płynącego statku animować, ale umówmy się, że to jest opening. To nie jest tak, że scena w anime przeminie i już nikt do tego nie będzie wracać. To jest opening, który będzie pokazywany przez kilkadziesiąt odcinków, więc uważam, że to powinno być robione z największą pieczołowitością. Ale piosenka, sama piosenka, nawet jeśli by puścić opening, pójść sobie zrobić herbatę i tylko słyszeć, jak on leci, może tutaj za bardzo go usprawiedliwiam, ale moim zdaniem to jest tier A. Gdyby to była lepsza animacja, myślę, że tutaj można byłoby nawet pokusić się o tier S. Hands Up, czyli opening numer 16. Znowu mam wrażenie, że jest mieszany poziom, bo zacznę od piosenki. Piosenka jest w porządku, ale trochę po jakimś czasie
za bardzo powtarzalny jest ten główny tekst, hands up, no nie? Jakby te słowa wypowiadane są w taki sposób, że po jakimś czasie one robią się drażniące. Nie uważam, że piosenka jest cała drażniąca, ale myślę, że można byłoby te melodie, ta melodia jest dość powtarzalna i można byłoby włożyć tam raz na jakiś czas inne słowa, bo pod koniec tej piosenki, zwłaszcza, że opening nie trwa tam 3 minuty, tylko znowu koło 1,5. Motto hands up! No kurwa, już hands up mam podniesiony, już wyżej nie podniosę, no pokażcie mi robić coś innego, nie wiem, padnij, kurwa, 5 pompek, nie wiem, hands up, hands up, hands up, Hände hoch mogliby mówić po niemiecku, kurwa, to może by ludzie się bali. Nie, no nieważne, żartuję. Jeśli chodzi o animację, znowu tam mamy element CGI i są takie elementy, które są bardzo prostą animacją, inaczej, animacją sprawiającą wrażenie prostej, ale mimo wszystko zrobione są one pieczołowicie. I chodzi mi o początek tego openingu, nie o sam początek, chociaż do tego jeszcze przejdę, czyli takie scenki, kiedy każdy na statku robi coś tam swojego. Mamy na przykład Choppera, który pisze coś tam sobie w zeszyciku, bada jakieś tam roślinki i tak dalej, robi jakieś lekarstwa i tam są nawet drobne elementy, w których on przeciera sobie pot z oczu i nawet delikatnie tak potrząsa głową, albo Nami, która spina sobie włosy i to też jest dobrze zanimowane. To są sceny proste, przedstawiające nie jakoś bardzo dynamiczne elementy ich życia, ale zanimowane w bardzo żywy sposób i uważam, że to jest duży plus, bo z banalnie, powiedzmy, takich niezłożonych scen można było zrobić coś ciekawego. I tak uważam, że największym plusem tego openingu są te takie bardzo złożone kadry, które widzimy przez jakiś czas. Czyli dzieje się na nich dużo, ale widzimy to dosłownie przez sekundę albo nawet krócej. To dodaje bardzo dużo dynamiki i ze względu na to uważam, że ten opening pod kątem estetycznym jest dość mieszany. Więc jestem w stanie go wrzucić tutaj, ze względu na to, że piosenka podoba mi się trochę mniej niż przy openingu 12. Animacyjnie wypada on lepiej, ale opening też nie może męczyć. Jeśli oglądamy go raz za razem, to nie może on męczyć, a ta piosenka po jakimś czasie, nawet już po jednym przesłuchaniu, te słowa wypowiadane hands up są w moich uszach trochę powtarzalne i to jest minus. Opening 17, czyli Wake Up. Chciałbym go dać wyżej. Piosenka nie jest zła, tylko że nie do końca rozumiem, po co jest tam wrzucona wstawka z gównobrodym, który nagle mówi Luffy, będę królem, a ty nie! A Luffy mówi, Oryła królem, ja jestem królem, Moto Tsuyoku, kurwa! Tak jak uważam, że, nie powiedziałem tego w przypadku We Go, bo to było chyba w We Go, też mieliśmy wstawkę mówioną na początku przez narratora, to robi klimat. Ale potem nie przerywajcie mi tego openingu jakimś gównobrodym, który mi przerywa piosenkę i się śmieje i jak mam myśleć o tym, że za każdym razem jak będę oglądał opening, to muszę tego słuchać, to ja już wiem, że ten opening będzie skipowany. Ale momentami ta animacja, a w zasadzie brak animacji, tylko postacie przebrane w jakieś dziwne stroje, które po prostu są wklejone jak w pędzie, to sprawiało, że ten opening ma bardziej taki, jak to się mówi, vibe openingu do gry, pokroju jakiegoś, nie wiem, One Piece, Treasure Cruise, One Bounty, Ultimate 3000, niż do anime. Nie wiem, gównobrody i ta animacja sprawia, że ten opening jest po prostu słaby, więc daję go tutaj. Crazy Rainbow to jest piosenka, nie wiem, może dałbym go nawet tutaj, generalnie chyba ze względu na to, że jest ta wstawka z gównobrodem i animacja jest dość słaba. Momentami, bo oczywiście są tam jakieś przebitki z anime, ale to też nie wygląda na coś, co zostało zrobione od zera na potrzeby tego openingu. Chyba daję to na niski tier C. Hard Knock Days, czyli opening numer 18. Piosenka siada, nóżka tupie, można sobie tam popukać w biurko, jak się słucha, więc generalnie najważniejsza rzecz jest spełniona. Pod kątem animacji jest tam kilka momentów, w których widzimy po prostu nieruszające się postacie. Jest też taki drobny moment ze statkiem płynącym komputerowo wygenerowanym, ale to jest na tyle niewidoczne, że tutaj nie uznaję tego za minus. Są też elementy animacji Naotoshiego Shidy, tylko że wydaje mi się, że większość z nich to jest wzięte z anime. Mogę się tutaj mylić, ale jest też fajny element, jak na końcu Luffy zderza się z Doflamingo i tam mamy tak ładnie narysowaną twarz Doflamingo z takimi dodatkowymi efektami. Opening poprawny, tylko mam wrażenie, że pod kątem tego, co on opowiada, to jest totalnie do zapomnienia. Tam się za dużo konkretnych rzeczy nie dzieje, czyli mamy jakieś postacie, które idą, postacie, które biegną, postacie, które patrzą. Tak jak mówię, jest animacja na Naotoshiego Shidy, gdzie ktoś tam walczy, Sanji coś tam kopie, no wygląda to pięknie, ale być może zanimował to specjalnie na opening, okej, tylko że uważam, że
to jest może życzenie ściętej głowy, ale uważam, że w takich momentach, w których mamy opening, który raz wygląda średnio, mamy statyczne kadry, potem mamy jakiś statek płynący komputerowo wygenerowany i chwilę później mamy zajebistą animację Shidy, która trwa przez 5 sekund i potem znowu mamy statyczny kadr, to tworzy taki dysonans po prostu i nie do końca służy to całości tego openingu. Bo przez to, że są jasne elementy, bardzo jasne bym nawet powiedział, reszta wypada dość blado i jest ten poziom taki szarpany. Mimo wszystko piosenka tutaj robi robotę, ale to jest nadal tier B. Podejrzewam, że część z was teraz będzie na mnie zła, ale opening weekend, czyli opening 19, nie siada. Nie siada. Oczywiście ja rozumiem nawiązanie, mamy we are, we go, we can. Ja nie mam problemu z tym, że tutaj jest jakby nawiązanie też pod kątem tekstu do poprzednich kultowych openingów, natomiast ta piosenka już po prostu jest zrobiona w taki sposób, że nie czuć tam jakby linii melodycznej. Ta melodia nie siada, nie zapada w pamięć. To nie jest coś, co można sobie zagwizdać, to nie jest coś, co się zapamiętuje. I oczywiście też tam mamy te same rzeczy, które powiedziałem przed chwilą, czyli elementy dobrze zanimowane przez Shidę chociażby, ale też elementy, w których postacie po prostu są. Znowu pojawiają się ich imiona, tylko że tym razem nawet to nie jest tak, że Chopper komuś wbija igłę w dupę i jest napis Chopper, tylko Chopper po prostu jest i jest napis Chopper. Jest to opening, mam wrażenie, budżetowy. Być może jest to obelga w stosunku do tego, ale tak uważam i średnio mi on siedzi. Bardzo dobre elementy animacji to jest coś, co zawsze jest mile widziane, więc tutaj nie mogę tego totalnie pominąć, ale to jest tier C. To jest opening bardzo, bardzo przeciętny. Chciałbym ten opening dać wyżej, bo podoba mi się, mówię o 20, mówię o openingu The Hope, który jest skupiony na Sanjim, bo tak jak mówię, podoba mi się to, że jest tam pewien nacisk na postać Sanjiego. Oczywiście to się działo w sadze Whole Cake Island, więc Sanji był tam jedną z głównych postaci, ale tutaj na plus jest to, że jest próba opowiedzenia jakiejś historii, tego wyłomu między Sanjim a ekipą, albo Sanjim a Luffym, ale po pierwsze, jeśli chodzi o warstwę kreatywną, tego co zostało tam pokazane, to mamy tak, znowu statek tym razem w średnio wyglądającym CGI, czyli ten element, który jest praktycznie w połowie openingów One Piece, czyli statek kurwa płynie po morzu. No jak wiem, że to jest anime o statku, który płynie po morzu, ale no później będą openingi, które nie pokazują statku płynącego po morzu i są zajebiste. Zwłaszcza nie statku komputerowo wygenerowanego. I potem mamy taką totalnie żałosną scenę, w której nasza ekipa, wszyscy oczywiście w szeregu ustawieni, Luffy na środku, biegną po tym trawniku, który oni mają na Thousand Sunny, na swoim statku, i oni biegną przez jakieś 10 sekund i tło dosłownie leciutko się tylko cofa, a to wygląda tak nienaturalnie i tak słabo. Nie jestem w stanie o tym zapomnieć. Albo okej, element, który jest całkiem fajny, czyli Sanji idzie, ta jego peleryna stanowi taki green screen i tam się wyświetlają kadry z anime, tylko że to też jest trochę budżetowe. To jest fajny efekt, tylko że trochę budżetowe, bo tam są puszczane kadry z anime. Oczywiście są tam też elementy animacji Shidy, które ciągną tę ocenę do góry, ale ja doceniając te wszystkie rzeczy nie jestem w stanie tego openingu dać wyżej niż niski tier B. To jest niestety niski tier B. Uważam, że gdyby te elementy, które tam były po prostu słabo zanimowane albo zanimowane bardzo mało kreatywnie, to byłby wysoki tier B. Ale to nie jest wysoki tier B, to jest niski tier B. No i teraz przechodzę do openingu, który być może poprawi wam trochę humor, bo Super Powers. Ja jak oglądałem, tak jak mówię, to przewijałem te openingi, bo mi mówiliście, żebym nie oglądał, bo są tam spoilery. I zawsze jak na Crunchyrollu się klikało pomiń czołówkę, to widziałem dosłownie tam ostatnie 2 sekundy. I zawsze jak klikałem pomiń czołówkę, to słyszałem tylko Super Powers i te postacie, które tak nienaturalnie wklejone po prostu na green screenie wyskakują mi w ekran i mówię, co to za gówno? Ale potem przesłuchałem całego i ta piosenka buja. Ta piosenka sprawia, że jestem naelektryzowany. Zwłaszcza końcówka tego openingu, kiedy widzimy te szybki bicik, no nie, znaczy słyszymy szybki bicik i widzimy animację Naotoshiego Shidy, jak ten Ichiji czy Niji, kurwa, ci bracia robią jakieś piruety, tulupy podwójne i to wszystko jest w pięknej animacji, więc uważam, że spełnia swoją rolę. Są tam oczywiście elementy animacji budżetowej albo jakieś tam wycinki z anime, ale uważam, że
tutaj, jeśli miałbym jakąkolwiek dziką kartę przyznać, jakiemukolwiek openingowi, który ma wady, o których wspominałem i za które rozliczałem poprzednie openingi, tak tutaj ta piosenka sprawia, że trochę wybaczam. Mimo wszystko nie dam tego aż tak wysoko, ale to jest tier A. To jest opening, przy którym tupię nóżką. Opening numer 22, czyli Over the Top, opening z Sagi Wano. Wiecie co? Za samą animację chciałbym go dać wyżej. On zasługuje na to, żeby za animację być w górnej połowie tieru A, ale ta piosenka, mam wrażenie, że ona nie jest aż tak zapamiętywalna jak kilka innych. I tutaj ta piosenka jest głównym problemem. Oczywiście ona nie jest problemem, to źle się wyraziłem. Ale dobra, powiem wam, gdzie jest ten opening, żebyście wiedzieli. Ten opening będzie tuż za Super Powers, tylko że Super Powers ciągnie, ocena tutaj jest ze względu na dobrą piosenkę, a tutaj jest ocena za dobrą animację. Gdyby tutaj piosenka była jakaś epicka, prawdopodobnie to byłoby tutaj, a gdyby tutaj animacja była lepsza, albo nawet jakaś epicka, to może by nawet zasługiwało na tier S. Tylko że każdy opening podoba mi się albo nie podoba się z różnych powodów. I to jest oczywiście tylko i wyłącznie ocena mojej sympatii, więc możecie się czepiać, oczywiście macie do tego prawo, ale ja mam też prawo do swojej opinii, więc wygląda to tak, jak wygląda. Opening, tak jak mówię, w tym nowym stylu animacja w Sadze Wano weszła na nowy poziom i to widać w tym openingu, natomiast ta piosenka nie dorównuje poziomem, plus też, żeby nie było tak, że tylko chwala animację, są tam też momenty, które widzimy, że są recyklingiem animacji z anime. I pod tym względem to jest trochę słabe. W większości tego nie ma, ale też chciałbym o tym wspomnieć. Także tier A, są tutaj rzeczy, których mógłbym się przyczepić, więc czepiam się, no ale na tier S to jest niestety za mało. Wiecie co? Być może część z was też ma takie wrażenie, ale opening Dreaming On, czyli opening 23, to jest dosłownie to samo, co opening 22. Dosłownie to jest jakby część druga. Wiadomo, piosenka jest inna, są tam pokazane inne rzeczy, ale czy na pewno? Oglądając te dwa openingi jeden po drugim, ja mam wrażenie, jakby to było jedno i to samo. Te same elementy animacji, te same zabiegi, ta sama struktura openingu i piosenka, która jest do zniesienia, ale kompletnie nie wpada w ucho i nie jest zapamiętywalna. Naprawdę, jakbym miał wybierać, to bym miał problem, ale zostawiam to w taki sposób. Dla mnie to jest dokładnie to samo, więc nawet nie będę wam drugi raz mówił tego, co uważam na temat 22 openingu, bo to jest to samo, co uważam na temat 23. No i mamy potem ten specjalny opening związany z 1000 odcinkiem i tak jak uważam, że to, co tutaj zostało zrobione, to jest autentyczny dramat, tak, 1000 odcinek miał opening genialny. Tylko że chciałbym tutaj już zwrócić uwagę na to, że animacja jest zrobiona od zera i to jest coś, co tutaj oczywiście jest na największy plus, ale nie chciałbym, żeby inne openingi, które jeszcze się pokażą w tierze S, musiały konkurować 3 razy z tym samym openingiem. Bo tak naprawdę mamy tutaj We Are śpiewane przez ekipę Luffy'ego i znowu We Are, tylko że z lepszą animacją. I to jest trochę niesprawiedliwe, żeby dziedzictwo jednego openingu tak mocno spływało na kolejne, że 3 pierwsze miejsca są już z góry zajęte, no bo przecież to jest We Are i We Are. Nie jest to trochę sprawiedliwe, więc chciałbym, żebyście mieli to na uwadze, jak będziecie oglądać dalej ten film. Natomiast to jest zrobione genialnie, animacja jest rewelacyjna, świetnie, że zrobili to od nowa. Połączenie tego, co się dzieje obecnie, albo w zasadzie co się działo obecnie w anime, z klasycznym utworem i co tu dużo mówić, no po prostu sprawiedliwości stało się zadość, jest sprawiedliwość dla We Are, została odkupiona po roku 2008, który moim zdaniem jest tragedią. Opening Paint. Jak jeszcze raz patrzyłem, jak one się nazywają, to myślałem, że tam jest Faint i mówię, nie, no jak chuj, że Linkin Park jest... Nie, ale to nie jest Faint, to jest Paint, czyli opening 24 to będzie na pewno tier A. Tylko muszę wam powiedzieć, to jest opening, który ma piosenkę bardziej zapamiętywalną niż 22 i 23. Animacja też jest genialna i być może nawet dałbym go tutaj wyżej niż Super Powers, bo tak jak w przypadku Super Powers piosenka jest moim zdaniem lepsza, tak tam jest kilka elementów animacji, które mi nie siedzą. W przypadku Paint wszystko jest na wysokim poziomie, ale to nie jest opening na tyle legendarny, że tam się wydarzyły tak kreatywne rzeczy, że mógłbym nazwać go arcydziełem. Jest ładny, jest nawet bardzo ładny, piosenka jest przyjemna,
ale jest różnica między openingiem bardzo dobrym, a openingiem genialnym, rewelacyjnym. Takim, na którym się oko aż zawiesi, takim, który trzeba dosłownie analizować klatka po klatce, żeby docenić jego kunszt. Tutaj mam wrażenie, że tego nie ma, ale to nie oznacza, że jest to opening słaby. Tier A jest zarezerwowany dla openingów naprawdę bardzo, bardzo dobrych. Okej, i teraz jest moment tego filmu, w którym mam największą zagwozdkę. Bo mamy opening The Peak. To jest prawdopodobnie najlepiej zanimowany opening spośród wszystkich, ale to, w jaki sposób kreatywnie jest on napisany, przez te 1,5 minuty wydarzyło się tak dużo, że można byłoby zmieścić większość tych openingów, tych elementów choreografii, elementów animacji w tym jednym openingu. To jest tak bogaty opening i tak kreatywny i przy okazji piosenka naprawdę wpada w ucho i jest synchronizowana z tym, co się dzieje na ekranie. Najlepszy moment spośród tych wszystkich openingów to jest to, kiedy mamy ten motyw okręgu. Motyw O, litery O, albo tego okręgu, który jest objawia się w różnych formach, dziura w dachu, albo kapelusz Luffy'ego, albo talerz, albo garnek, do którego zaglądają. I to dzieje się tak szybko, że żeby docenić to wszystko, tak jak mówię, trzeba to oglądać krok po kroku. I od razu wam powiem, mój problem polega na tym, że nie wiem, czy bardziej sobie cenię ten kunszt, dosłownie poziom tego specjalnego odcinka Fan Letter bodajże to się nazywał ten odcinek, poziom animacji tego odcinka i poziom tak olbrzymiej kreatywności, że aż kutas rośnie, czy poziom kultowości, nostalgii i mimo wszystko świetnej piosenki. Nie jestem pewien. Czułbym się źle, dając The Peak za We Are, ale czułbym się też źle, dając We Are za The Peak. Absolutnie nie mam pojęcia, który z nich jest lepszy, bo każdy jest lepszy w innych aspektach. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, jeśli macie podobną zagwozdkę do mnie, bo dla mnie to jest bardzo trudny wybór. I tak jak mówię, nie chciałbym, żeby to było tak, że We Are mamy też w przypadku tego openingu i tego, więc automatycznie musi być on za nim. Nie, nie, tak to nie działa. To jest opening, to jest pierwszy opening w przypadku One Piece, który ogląda się mając wrażenie, że ogląda się anime naprawdę z 25 roku, że ogląda się anime XXI wieku, że ogląda się nowoczesne anime. Takie anime, w którym jest każda minuta, każda sekunda jest przemyślana. To nie jest tak, że my widzimy postacie z ich imionami albo jakieś statyczne kadry. Tam każda sekunda jest wykorzystana. Tak jak były openingi, w których widać było, że animatorom zależało na tym, żeby jak najwięcej czasu wypełnić jakimś CGI gównem, tak tutaj mam wrażenie, że ten opening mógłby trwać dłużej, gdyby animatorom pozwolono na to. Tam każda sekunda została wykorzystana w sposób perfekcyjny. I chyba za to jestem w stanie dać go wyżej, ale to jest naprawdę ciężka decyzja. Naprawdę dla mnie to jest ciężka decyzja, bo We Are... Opening 26, czyli US! Albo As chyba oni tak śpiewają. As! Znowu mamy pana Hiroshiego, który śpiewa ten opening, więc mamy powrót legendy, ale piosenka jest tutaj świetna. Początek i koniec z tymi takimi chórkami, ale animacja, znowu mamy to samo. To jest autentycznie tier S. Głupio mi tutaj te openingi dawać przed tym, ale no taka jest moja ocena. No mimo wszystko ten opening 26 daje troszeczkę niżej ze względu na kultowość We Are, ale mówię, byłoby to niesprawiedliwe, gdyby na przykład The Peak też wrzucił gdzieś tutaj pomiędzy, więc możecie traktować to jako jedność. Możecie traktować opening 1, 7 i ten 1000, że tak powiem, jako jedność, bo już wytłumaczyłem wam, jak to widzę, ale ten opening, animacja jest absolutnie genialna, ale styl jest też troszeczkę inny. Też są elementy komputerowo generowane, ale nie są one zrobione w taki chamski sposób, tylko zrobione w taki sposób, żeby ta komputerowa animacja pomogła rysownikom sprawić, żeby ich rysunki ożyły, a niekoniecznie, żeby grafika komputerowa zastępowała rysunki. Kolejna wielka doza kreatywności, kiedy postacie, powiedzmy, ruszają się w pewien określony sposób i nagle mamy cięcie na, nie wiem, z Kida na Lo, potem mamy na Kobiego cięcie i powiedzmy wykonują te same ruchy. To są rzeczy, które powinny być w openingu, takie cukierki po prostu, które przykuwają wzrok. No i są dwa następne openingi. Opening 27 i 28, których ja tutaj oryginalnie w tej tier liście nie mam, ale zostały one przeze mnie dodane. Opening 27, on się nazywa Tenshi to Akuma. Tenshi to anioł, Akuma to diabeł, więc już możecie wiedzieć, jakbyście nie wiedzieli, a chyba trochę japońskiego znam, no nie? Ichi ni san shi. Do 4 wam policzyłem właśnie. Tak się składa, że ten opening też oczywiście ląduje w tierze S. A gdzie? Moi drodzy, ląduje on tu.
ląduje on tutaj. Są openingi, które miały dobrą animację. Są openingi takie jak na przykład Paint, czy Over the Top, czy Dreaming On. To są te nowe openingi z sagi Wano. Ale są też openingi, które nie mają tylko bardzo dobrej animacji. One są po prostu, tak jak powiedziałem, genialne. To są arcydzieła i w przypadku openingu 27 tam też jest wrażenie, że każda sekunda jest wykorzystana. Animacja jest genialna i fakt, że jest to opening skupiony na Boni i Kumie, też sprawia, że aż chce się oglądać. Tak jak mówię, jest tylko kilka openingów spośród tych, które autentycznie sprawiają, że aż chcę wrócić do One Piece. I te ostatnie openingi, co tu dużo mówić, ja nawet głupio mi powiedzieć, że to jest 10 na 10, bo chciałoby się dać 11 punktów w 10-punktowej skali. Ostatni opening, czyli opening 28, Carmine. Przyznam się, że widziałem go wczoraj dopiero pierwszy raz, bo nie wiedziałem, że jest nowy opening. Znaczy, Happy mi tam wspominał, że jest nowy opening, ale nie oglądam go do tej pory, także jest to dla mnie duża świeżość. Poziom animacji to jest poziom wielomilionowego budżetu filmu kinowego. Elementy, które tam występują, na przykład plac w Loguetown, kiedy widzimy moment uderzenia piorunu w momencie, kiedy Buggy próbował uciąć łeb Luffy'emu i potem mamy cofnięcie czasu do momentu egzekucji Rogera. Ja po prostu mam ciary, jak na to patrzę. To jest... Za każdym razem można sobie stawiać pytanie, co można pokazać jeszcze. Ale... Wystarczy obejrzeć nowe openingi z One Piece. I te elementy takich scen, w których widzimy ekran na przykład z Vegapunkiem i szybkie cięcia do różnych lokacji, bo ludzie oglądają tę samą transmisję w wielu miejscach świata jednocześnie. To jest opening, który opowiada historię i jest zrealizowany z takim polotem, że aż po prostu kutasy spadają z nieba. Okej, jeśli We Are wersję Luffy'ego i ekipy traktujemy jako jedność, tak bym powiedział, no nie, to jest numer 3 w ogóle ever. Także są też tutaj w tej liście openingi jakieś argentyńskie, greckie, 4K, chuje, muje, dzikie węże. Mam to w nosie, nie patrzę na to, to nie jest aż tak istotne. Tak prezentuje się ostateczna lista. Przepraszam wszystkich tych, którzy czekali na ten film długo, ale mam nadzieję, że jego długość Wam zrekompensowała czas oczekiwania. Napiszcie mi w komentarzu, który jest Waszą ulubioną opcją. Czy są tutaj jakieś kontrowersyjne wybory? Ja, tak jak mówię, w środowisku fanów One Piece za bardzo nie siedzę, więc też nie śledzę opinii na temat takich rzeczy jak openingi. Więc możecie mi powiedzieć, czy chuja się znam, czy jednak pokrywa się to mniej więcej z Waszymi odczuciami. Jeśli moje argumenty do Was nie trafiły, to trudno, ale oczywiście zachęcam do dyskusji. Jeśli Wam się podobało, to super, zostawcie lajka, zostawcie suba. Widzimy się niebawem. I obiecuję, że One Piece nadrobię. To nie jest seria, którą porzucam, to nie jest seria, którą porzuciłem, to jest historia, która uważam, że jest genialna, każdemu ją polecam, tylko po prostu ten proces nagrywania filmów i oglądania i śledzenia One Piece ściśle powiązany z ciągłym notowaniem trochę mnie zmęczył i myślę, że potrzebuję w jakimś innym formacie poznawać tę historię, być może nawet sam na własną rękę i się Wam tym nie chwalić. Jeszcze zobaczę, ale na pewno One Piece nadrobię, bo to jest historia genialna i moja opinia na temat tego anime się nie zmieniła. Tyle ode mnie, dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!